Witajcie drodzy widzowie. Tym razem zabieramy Was na Lofoty. Archipelag składa się z 5 wysp o łącznej powierzchni 1227 km². Są one połączone mostami, a na samym ich końcu znajduje się miejscowość o nazwie O, tak samo jak ostatnia litera norweskiego alfabetu. Po drodze odbijamy jeszcze na Andoję, wyspę, na której znajduje się centrum kosmiczne. My jednak odpuszczamy sobie zwiedzanie centrum. Skupiamy się tylko na podziwianiu przyrody. Postanowiliśmy objechać całą wyspę wzdłuż linii brzegowej. Na pewnym jej odcinku, na poboczu, stała tablica informacyjna, że droga jest nieprzejezdna i jeśli pojadę nią, to na własne ryzyko. Oczywiście podjąłem to ryzyko. Teren nie był aż tak wymagający, aby był potrzebny napęd na 4 koła, ale mój kamper ma zbyt niskie zawieszenie i bojąc się, że uszkodzę miskę olejową lub zbiornik paliwa, wycofałem się z tego pomysłu, gdyż pomoc drogowa, jeśli w ogóle by tu przyjechała, byłaby bardzo droga. Jak challenge, Szkoda tylko, że mam za niskie zawieszenie. ale niestety też mamy szkody. Klapacz się urwał. No trudno. Ważne, że miska jest cała. No cóż, jedziemy z powrotem na główną drogę, ale schodzimy jeszcze na zauważoną wcześniej plażę z rozpościerającym się przepięknym widokiem na góry otulone chmurami. Udało nam się zaparkować i właśnie schodzimy na plażę. Zmoczone buty. No trudno. Ale plaża jest piękna. I pusta. Jedziemy jeszcze parę kilometrów i zatrzymujemy się na parkingu u podnóża gór i z widokiem na morze. Tym razem nie jesteśmy sami. Mamy kilku sąsiadów. Ale to nie jest problem. Każdy tutaj przyjechał po to samo. Ciszę i piękne widoki. Tam idziemy. Ale to idziemy. Masz potrzebę? Nie. Znowuż płyniemy promem. Aczkolwiek zapierałam się, że nie będziemy tak często pływać promami, a tu znowuż. Teraz jedziemy, wydaje mi się, z Melbu na chyba coś w tym stylu. Generalnie już w kierunku fiordów. Z Lofotu. Lofotów, o. No fiordów też. Cały czas coś tu Generalnie tak. Generalnie to jest zabawa, jest fun. No i dotarliśmy na Lofoty. Tu już jest o wiele więcej turystów i dla nas jest już troszkę za tłoczno. Wielu turystów uważa, że jest to najpiękniejsze miejsce w Norwegii. Dla nas cała Norwegia jest piękna,
a najbardziej urzekła nas Senia. Ale każdy ma prawo do własnej opinii. Dzisiaj wchodzimy na kolejną górkę. Szlak wygląda tak. 541 metrów, tak? Dobrze widzę? 541 metrów na poziomie. No dobra. Od 2 do 4 godzin. No dobra, O! to lecimy. Wtedy ten czerwony szlak, demanding, czyli wymagający był wtedy. Tak, co czyli tu szliśmy. jest kolorami oznaczone, jaki jest ten. Gdzie w Polsce normalnie jest to nie. bez znaczenia, tutaj kolory mają znaczenie. I to jest czerwony, czyli wymagający szlak. Ale nie dla ekspertów, czyli jeszcze możemy iść. Tak jest. Okej. Pierwszy przystanek. Tutaj jest od razu ostro pod górę, Po krótkim odcinku musieliśmy się już rozebrać. ale ciśniemy dalej. Nasz główny cel, tamten szczyt jest cały w chmurach, więc na razie wybraliśmy sobie mniejszą górkę. Jak chmury trochę podejdą do góry, spróbujemy wejść po szlaku dalej. Wow! Przepiękny widok. Friendly, yes? Niestety chmury cały czas przysłaniały szczyty, więc odpuściliśmy. Jedziemy dalej, szukając kolejnego miejsca na nocleg. Parkujemy przy pięknej plaży, która położona jest pośrodku Lofotów. Dziś stoimy nad samym morzem. Pokażę może z innej strony, żeby było widać, Tak. ile mamy. Czekaj, z tej strony. Ile mamy przestrzeni od barierki, ale jesteśmy nad samym. Trochę. Całkiem. A, faktycznie. Już się tworzą, superancko. Tylko, że jest zimno. Ten kamień przysadzi. Ale jesteśmy nad samym tym morzem. I stoimy za darmo. Miejsca przy samej plaży były płatne, więc pojechaliśmy kawałek dalej i stanęliśmy w przydrożnej zatoczce parkingowej. Samochody przejeżdżają tu sporadycznie, więc odpoczęliśmy, podziwiając zachód słońca i wyspaliśmy się, aby rano ruszyć dalej. No i jedziemy. Tym razem już na sam koniec. Znaleźliśmy piękną małą plażę, aczkolwiek ciężko się do niej dostać. Ale jesteśmy już prawie na miejscu. Uznałam, że muszę zamoczyć stopy. Ja myślę, że stopy to za mało. Stopy to za mało? No myślę, że powinnaś się cała zanurzyć. Nie Nie, podpuszczam nie. cię, ale... Ja froka nie wziąłam. Ale ręcznicek masz. Mały! No wystarczy. Ciepło? Serio, nie jest taka zimna. Ale ładnie.
No i dotarliśmy na sam koniec Lefotów. Tutaj odpuściliśmy sobie wędrówki po szlakach. Zrobiliśmy tylko spacer po okolicy i poszliśmy do tutejszej piekarni na cynamonowe drożdżówki wypiekane w starym kamiennym piecu z 1878 roku. And it will be better. And how you pronounce this the village name? Oh, okay. Thank you very much. Thank you. Have a nice day. Thank you. Bye-bye. Und jetzt, sind die noch warm eigentlich? Ja. O, jeszcze ciepłe. Czekaj, ja spróbuję, bo jeszcze gorące. Myślę, że musimy się jeszcze wrócić po jedną. A wziąć tylko po jednej? Ale są pyszne. Gorące. Spróbuj. Warto było. Pyszne. Chyba jednak się zwrócimy po jeszcze jedną. Nie oparliśmy się i wzięliśmy 2 dodatkowe bułeczki. Ale ogólnie uroczyście to wygląda, te mostki połączone z wyspami. No i ruszamy dalej. Robimy jeszcze jeden postój, aby ustalić trasę do następnego miejsca, które chcemy zobaczyć. Staramy się tak to zaplanować, aby w miarę możliwości wracać inną drogą niż przyjechaliśmy. Wybieramy poboczne, drugorzędne drogi, często gruntowe, aby zobaczyć to, co większość turystów pomija, jeżdżąc tylko autostradami i odhaczając na mapie największe atrakcje turystyczne.